nie wiem, byśmy mieli dostęp do obozu całego i byśmy mieli te płoty, baraki i powiedzmy kilkudziesięciu statystów, którzy by stali w szeregu, powiedzmy na jakimś apelu czy coś, to by można było w ten sposób ten czas, wiesz, jakby w tym filmie tam być, tak? No ale to zrobimy, bo to też możesz ujęcia robić wieczorne, nie? Nie symulujesz tego, że stoi kilkuset tych jeńców. A na potrzeby filmu zostaną odwzorowane wnętrza m.in. szubińskiego baraku jenieckiego. Budowa scenografii czy wypożyczenie mundurów to zaledwie niektóre z kosztów tej historycznej produkcji, dlatego można ją wesprzeć na portalu zrzutka.pl. Pomysł na zbudowanie tunelu pojawił się po przeczytaniu scenariusza filmu Głód Wolności. I no, nie był to prosty projekt ze względu na bardzo skomplikowany sposób składania całej konstrukcji i rozkładania. To było potrzebne przede wszystkim do dobrych ujęć, zbliżeń. Pierwszy w ogóle pomysł był taki, że będziemy ten tunel budować na dworze, ale po krótkiej konsultacji okazało się, że trzeba było z tego projektu zrezygnować ze względu na pogodę, na trudności w realizacji budowy tego tunelu. Pierwszy projekt utworzenia tunelu to reżyser wymyślił sobie, że wykopiemy ten tunel gdzieś na zboczu Gliniance i tam będziemy kręcić film. No ale gdyż to był grudzień, gdzie tu wykopać taki tunel i żeby zachować pewne warunki, realia filmowania. Bo nagle należałoby to mieć ciemno, czyli byśmy musieli kręcić w nocy. No, burza mózgów tutaj w towarzystwie padło, że dlaczego nie możemy zbudować tu na miejscu? I zapadła decyzja o zbudowaniu tunelu jako scenografia w budynku dwucukrowego w siedzibie Towarzystwa Historycznego w Kcyni. Zebraliśmy sporo drewna, materiałów, które były potrzebne do zbudowania tego tunelu. No i wtedy była burza mózgów, jak ten tunel skonstruować, żeby właśnie był dostęp i od strony czołowej tunelu, i od strony bocznej. I tutaj wpadliśmy na genialny pomysł. Powstał plan tworzenia tunelu na miejscu tutaj w siedzibie. No teraz tylko z czego to zrobić? Mieliśmy część materiału. Piotr wymyślił sobie, że ma u siebie deski z ogrodzenia. Przywiózł je wszystkie, tylko że dziwnym trafem one były pomalowane już do ogrodzenia. Należało je przystosować do surowego drewna, co członkowie towarzystwa pomogli nam to scheblować, wyszlifować. Brało tu kilka osób udział w tym, żeby to przygotować. Dodatkowo trzeba było przywieźć sporo ziemi, żeby ta ziemia się pojawiła w tym tunelu i trzeba było też zabezpieczyć tą ziemię przed tym, żeby ona się nie wysypywała z tego tunelu. Dodatkowo trzeba było tą ziemię oczyścić z kamieni, z różnych takich elementów, które niekoniecznie miały się znajdować pod ziemią, więc te prace trwały około 2 tygodni. Potem sam projekt tunelu to czyjego było autorstwa? No to tutaj Heniu i Piotr wymyślili sobie, jak to robić. No potem w pewnych momentach było trochę zachwiania, bo jak to zrobić, żeby można było kamerę włożyć. No i tu padł ten pomysł odsłonięcia boku i żeby ta część górna wisiała na takim specjalnym stelażu. Tak, na pewno? Bo nie marzną tutaj, także to trzeba ogarnąć. Bo przecież mówisz, że gorąco jest w kubełku. To tak, to zaczynamy od Ediego teraz, od początku. Przechodzimy dalej. Kopię zapełnia worek do pewnego stopnia i podaje go Williamowi.
Tak, oprócz tego głównego tunelu, który został już zbudowany, trzeba było jeszcze dobudować przedsionek, którym schodzili żołnierze, piloci, i tam była też zainstalowana drabina i ten przedsionek musiał pomieścić co najmniej 4 osoby, bo tak było też napisane w scenariuszu. Więc tego drewna naprawdę potrzebowaliśmy sporo i to drewno nie było takie prosto z tartaku, tylko też staraliśmy się, żeby to drewno było już takie troszeczkę z zębem czasu. Były to deski pozyskane ze starego płotu, które praktycznie każda deska była szlifowana, obrabiana przez tutaj członków Towarzystwa Historycznego i z tych desek właśnie były budowane cała platforma tunelu. Wejście do góry też to była burza mózgowa. Gdzie to zrobić? Szyb. Tylko że to już jest problem kamerzysty, jak to zrobić, żeby ten nasz szyb miał 4 metry głębokości. Elementem, który tutaj zastosowaliśmy podczas tej budowy, to była pochylnia tej części końcowej, która miała być widoczna przy wyjściu, i nagromadzenie tej ziemi, z tej części tunelu, tej czołowej, gdzie alians, żołnierze piloci przekopywali właśnie już w kierunku wyjścia z tunelu, więc to też było spore wyzwanie, bo tutaj trzeba było usypać spory kopiec ziemi i tą ziemię zabezpieczyć, żeby ona się nam nie obsypywała, nie zasypywała tunelu. Także tutaj ten element też był dosyć trudny do zrealizowania. Było parę pomysłów, w końcu jeden z nich wypalił i ten efekt końcowy, który mieliśmy zamierzony, został zrealizowany. Żołnierz RAF-u w naturalnym środowisku tunelu. Jakiś komentarz co do scenografii? Robi wrażenie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ilu z nas tam się zmieści. Będziemy testować odporność na stres aktorów. Czy nie choruje pan na klaustrofobię? To się okaże. No, krótko przed kręceniem scen już, bo nagle się dowiedzieliśmy, za 5:12 wpada tu Stanisław i mówi, że jutro kręcimy scenę tunelu. Przyjeżdża pan Andrzej z piaskiem, wysypujemy ten. No i jako testujący pierwszy ten tunel, to był nie kto inny jak Dominik. Jak Dominik przeszedł, to reszta przejdzie przez ten tunel. Ale Dominik jest chudy, a jak ktoś potem gruby miałby wejść. No, staraliśmy się stworzyć trochę warunki bardziej komfortowe. Gdybyśmy stworzyli ten tunel wymiaru 45×45, tylko szczupłe osoby miałyby tu rację bytu. Moje parametry to były akurat parametrami z tego późniejszego filmu, który z Wielkiej Ucieczki. A tutaj w Szubinie ten tunel był mniejszy i ta pompa sącotłocząca była troszeczkę mniejsza i został Henio potem przerabiał po swojemu, zrobił u siebie w domu mniejszą tą pompę, żeby mieściła się w naszym tunelu. Znaczy miech to były próby i błędy, były uszyte 2 miechy z drelichu, czy tam z takiego sztywnego płótna, który nie dał rady nim pracować. Ale poszukałem płótno podobne, zielone, uszyłem, założyłem te kółka, wszystko i miech zadziałał. I faktycznie Powietrze pompowało. Na potrzeby filmu i żeby nikt nie zarzucił nas, miech jeszcze jest i można poczuć, że to powietrze z miecha się wydobywa. A ten projekt, skąd w ogóle wiedziałeś? Jak taki... Znaczy miech, tylko jak wykonywałem, to wykonuję ze zdjęć. Jak wszystkie rekwizyty, które zleca prezes, wysyła zdjęcie i na podstawie zdjęć próbuję to odtworzyć. A czy skala była też taka? Czy skala 1:1 nie była, bo gdyż ten oryginalny miech, który był w Żaganiu, jest
tym muzeum, on jest większy. Tu zrobiliśmy na potrzeby filmu, tak żeby nam pasował do naszej scenografii. Na razie tak, szukam jeszcze. Co tu ja jeszcze będę mówić? Jestem planowym pocicielem. Planowy pociciel. Kiedy mam sypać tym piaskiem? Ja będę statyw odsunął, żeby mieli okruszać, żeby też musisz pamiętać tego, żeby do mnie tu mógł iść. Budowa baraku, dostaliśmy to zdjęcie, jedno z tych szubińskich i gdzie to zrobić, no bo nagle mamy pomieszczenie, które nie było, w zasadzie to była graciarnia nasza, czyli cały materiał, który udało nam się zgromadzić, był tu przechowany. Pomieszczenie należało zaadaptować, stworzyć ściany, żeby były białe, przemalować, bo były to pomieszczenia kolejowe, które są dziwnie zawsze na kolei pomalowane. Zostało zaadoptowane. Wykorzystaliśmy pomieszczenie, które do tej pory jeszcze nigdy nie było używane, więc przede wszystkim trzeba było je odmalować, przemalować w krótkim czasie i zagospodarować to na podstawie zdjęć, które dostaliśmy od prezesa Mariusza Winieckiego. Na podstawie tych zdjęć robiliśmy właśnie wnętrze baraku, prycze i całe wyposażenie. W skład wyposażenia wchodził stół, krzesła, ławy, ławki. Robiliśmy specjalne takie kozły też, które właśnie gdzieś tam widzieliśmy na zdjęciu. Ale głupot prawie to się nie boi, nie? Trzymaj drabinę, nie? Patrz, nie, no dobra. Włączone do prądu, może tam nie przeciągniemy przez ten? Ale co to? Nie, no tu. Tu za drzwi, pod drzwiami, tak? No, tak wisiało ciekawe. Co, że tak ma wisieć? Tak. Nie, jak? To zróbmy to. Tam jest taki kabel wiszący. Tak! Czekaj. Tam to i na ten. Albo nawet na rurę niech idzie. No przecież tak robimy, no co ty? Kurwa się. Komu ty tłumaczysz? No nie no, nie stwierdzicie, żeby nie wisieć. Wiemy, jakbyś tłumaczył, to musisz... Nie stresujcie reżysera! Była też odwzorowana tutaj ta część pieca kaflowego, która też widoczna była na tych zdjęciach, więc no, chcieliśmy jak najwięcej szczegółów oddać z tych zdjęć, które mieliśmy dostępne. Budowa pieca to jest już historia, no bo jak tu nagle piec kaflowy, który już praktycznie udało mi się go sprzedać za 6,5 tysiąca. Ten, który stoi w tym pomieszczeniu, bo kolega chciał kupić ten piec. Oferowałem mu, że 6,5 tysiąca i bierze go w całości. Niemalże wszystkie rekwizyty, które widzimy na ekranie, takie jak wszystkie stołki, prycze, ale i też bardzo widowiskowy piec sprawiający wrażenie realnego. Osoby przychodzące tutaj na plan, który pełnił w pewnym okresie atrakcję turystyczną, zaskakiwali się widząc piec kaflowy i mylili go z prawdziwym. Piec został zbudowany z płyty surowej, wiórowej i został oklejony takimi płytkami, które były zrobione z białej płyty MDF. Tu jest, proszę Państwa, piec kaflowy, który piecem kaflowym niestety nie jest. To jest piec kaflowy Boleśnie się o tym produkcji późnej. Powojennej. To jest pierwszy prototyp, dlatego tak. Jakiś lekki, niedziałający. Budowało nas tu chyba z 6 ten piec kaflowy. W jedną noc skleiliśmy te kafle śliczne, które z daleka wyglądają jak autentyczne. Wszystkie osoby, które wchodzą do tego pomieszczenia, widząc piec, wydaje im się, że jest ciepło. A to tylko wzrok. Wykorzystany został prawdziwy wkład kominowy i drzwiczki, więc to był prawdziwy element pieca. Natomiast pozostała część pieca, no to jest to atrapa.
tu jeszcze miało się palić w tym piecu, tylko podczas kręcenia mnie nie było tych scen w środku, a on by się palił w środku. Nie, robiliśmy taki efekt, że w środku była lampa, która udawała... No, był. Tak, no oczywiście mieliśmy duże wsparcie, bo oprócz tych prac, które wykonywaliśmy na miejscu, no to potrzebowaliśmy też sporo materiału surowego i tu dostaliśmy od pana Irka z Szubina z Zakładu Stolarskiego te wszystkie materiały, z których budowaliśmy prycze. No i oczywiście duży wkład pracy członków Towarzystwa Historycznego w Kcyni, którzy robili to oczywiście wykorzystując swój czas własny. Nie? Scenografię przede wszystkim robiliśmy, pomieszczenia dworca kolejowego. Moment, byśmy zaczęli może od tego, że Towarzystwo Historyczne w Kcyni albo jest, nie wiem, czy nie że pomaga, czy jest pomysłodawcą, czy wspiera. Towarzystwo Historyczne w Kcyni zbudowało przede wszystkim ten plan zdjęciowy tutaj w siedzibie dworca kolejowego w Kcyni, w siedzibie właśnie towarzystwa. Były tu zbudowane dwa plany. Jeden plan to właśnie jest ten związany z oflagiem, z pomieszczeniami baraku, w pomieszczeniach barakowych, a drugi plan zdjęciowy to jest tunel i element połączenia tunelu z szybem. I tam były kręcone sceny właśnie kopania tunelu i wyjścia, ucieczki tych żołnierzy już na zewnątrz. Do tapet, żeby od razu to... Tak? Tak marudzisz, nie? Nie będzie trzymać. Scenarzysta, jest scenograf! No. Nie ma takiej osoby. No jak nie ma? Nie będzie trzymać. No właśnie. Nie będzie trzymać. Nie będzie trzymać. No, to na tym nie będzie. Zacemencie. Dobra, a powiedz jak lokacja domu Szałczyńskich? Się robi. Znaczy no ta, co teraz oglądaliśmy, to niestety, ale nie przypasowała. Bez mebli takich historycznych, no dużo rzeczy gdzieś tam zniszczonych, więc no, musimy szukać dalej. Oczekuję z niecierpliwością waszego filmu. Zwróciłem uwagę na te bardzo czyste, niezniszczone ubrania tych jeńców. Uważam to za trochę nierealne. Mam nadzieję, że nikt się za mój komentarz nie obrazi. No, że zbyt czysto tu jest. Też się na Facebooku pojawił taki komentarz od jeden ze sponsorek, że jest zbyt czysto i że ona anuluje środki w takim. Kto taki był? Jak za czysto? No, że za czysto, no tak mogę ci przeczytać. No. Przecież w Oflagu oni dbali o porządek, a nie kupiwa. To nawet w koncentracyjnym obozie musieli dbać, tak? Pan operator sam się tu zajmuje takimi rzeczami. Proszę pokazać się. Panem producentem. Pan zajmuje, pan Scenografem. Panem producentem, scenografem. Czym się zajmuje pan scenograf? Która godzina? Godzina. Już nie mówię. Na telefon. Jest 13:45, no. Pan scenograf to jeszcze pan zegarmistrz. Bardzo mi się podobało właśnie, kiedy zobaczyłem na planie bardzo dokładne odzwierciedlenie izby barakowej. W zasadzie na terenie dworca kolejowego w siedzibie Towarzystwa w Kcyni powstały wnętrza, oczywiście nie wszystkie, ale przede wszystkim właśnie wnętrze baraku, odbudowane na podstawie dokładnie zdjęć i tunel, który też oczywiście każdy miał ochotę przez ten tunel się przeczołgać. Ja się nie odważyłem, ale teraz żałuję.